Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Dawno mnie nie było na kanale, ale wolę zawsze uzbierać trochę różnych rzeczy, którymi mogę się z Wami podzielić, abyście mogli z tego coś zaczerpnąć mądrego, coś, co Was będzie wspierać, Wasze ciało, Wasze emocje, Waszego ducha. I zwykle wolę gdzieś tam nazbierać tych różnych doświadczeń, przerobić coś w sobie, aby móc się dzielić. I dzisiaj naprawdę sporo tego jest. Nie wiem, czy ja to wszystko poskładam w całość, ale sporo różnych rzeczy przyszło do mnie i myślę, że warto się tym dzielić, bo uważam, że to są dobre rzeczy dla naszego ciała, dla naszego ducha, dla naszego w ogóle rozwoju. Zacznę przykładami takimi z mojego własnego życia, bo myślę, że najwięcej uczymy się, kiedy możemy obserwować drugiego człowieka, jak się rozwija, jak się zmienia, jak przechodzi różne jakieś stany, jak przechodzi różne jakieś emocje. I ja jestem takim przykładem, gdzie miałam dość trudne życie, takie trudne w sensie takim, że dużo się działo i w domu rodzinnym, takich rzeczy, z którymi później w życiu jest o wiele, wiele trudniej. I to nie jest jakieś. Teraz ja już nie mam żadnego żalu, żadnego jakiejś złości z tego powodu, że tak się działo. Na chwilę przerwę. Taka dygresja, ta muzyczka taka, co słyszycie w tle, to na Sri Lance właśnie chlebek jeżdżący, świeży i ta muzyczka jakby nawołuje, że jedzie sobie samochód i można sobie kupić świeży chleb. No dobrze, wracając do tematu. Tak, więc ja pochodzę z takiego środowiska, gdzie było wszystko. Była i przemoc, był i alkohol, otaczałam się takimi ludźmi, znajomymi, sąsiadami w moim własnym rodzinnym domu. Było bardzo dużo takich różnych problemów i z pieniędzmi, i z jakby z taką komunikacją, z bliskością, z miłością. W ogóle tego w ogóle nie było, było bardzo zimno. Był też rozwód, były też różne jakieś problemy i mentalne, i problemy właśnie jakieś psychiczne, więc tego wszystkiego się nazbierało i patrząc na to wszystko, jakby wsiąkłam w to środowisko i to środowisko była też właśnie kontrola i to środowisko bardzo mocno mnie poturbowało i w życiu dorosłym jest mi też trudno się uporać z tym wszystkim, ale to nie chodzi też tylko o rodziców, bo to się ciągnęło już i od naszych wcześniejszych przodków, czyli naszych dziadków, naszych babć. Oni to wszystko przekazali swoim dzieciom, te dzieci, czyli nasi rodzice przekazali to nam. I w międzyczasie była też śmierć bardzo bliskiej mi osoby. I tego wszystkiego się tak dużo nazbierało, że idąc przez życie i chcąc coś zrobić i dać światu, coś chcąc zrobić ze sobą, potrzeba na początku to wszystko jakoś przepracować, jakoś to wszystko wyczyścić, w jakiś sposób to wszystko poukładać w sobie, żeby z tego, co było, troszkę wnieść powiew jakiejś takiej świeżości, nowości, jakichś zmian mentalnych, jakichś przekonań, żeby przyszłe pokolenia, o których ja myślę, o moich przyszłych dzieciach, żeby one miały inny zupełnie bagaż doświadczeń, żeby przede wszystkim mogły skupić się na sobie i mogły skupić się na to, żeby dać coś dobrego światu, a nie za bardzo wsiąkać w nasze życie, moje życie, czy mojego partnera, czy nas, kiedy na przykład będzie ta rodzina. Ja sobie myślę właśnie w ten sposób. I ja też, kiedy jestem na tym etapie rozwoju, ja do tego dążę, żeby jak najwięcej przepracować w sobie, aby móc dawać coś innym i aby móc dawać coś w przyszłości właśnie dobrego moim bliskim. Ale przede wszystkim
Podjęłam też tą pracę, aby pracę i ona mnie wciąga każdego dnia coraz głębiej, coraz mocniej, abym mogła żyć lepiej. I wszyscy tego chcemy na pewno. I wszyscy chcemy żyć lepiej, chcemy być szczęśliwi, chcemy sobie radzić z emocjami, chcemy sobie radzić z bólem, chcemy sobie radzić z przeszłością. Nie chcemy, żeby nas krytykowano. Chcemy mieć więcej spokoju, więcej właśnie miłości, więcej takiego ciepła. I właśnie wszystkie te takie różnego rodzaju praktyki, wszystkie sposoby, którymi ja gdzieś próbuję wyleczyć moje ciało, mój umysł, mój stan fizyczny, emocjonalny, ale też taki duchowy, wejść głębiej w siebie i dlatego stosuję różne praktyki. I do wczoraj ja bardzo dużo bardzo mocno weszłam w to w ogóle przez ostatnie wszystkie lata, jakieś 9 lat może u mnie jest tak, że ja stosuję te wszystkie praktyki i zaczęłam to w ogóle robić i weszłam na tą ścieżkę taką duchową, rozwoju osobistego, tego rozwoju mentalnego. I do wczoraj robiłam to praktycznie sama. Dlaczego do wczoraj? Zaraz powiem. Ja jakby nie chciałam z zewnątrz żadnej pomocy, bo uważałam się, że ja sobie poradzę. Moje też taki trochę ego, że to jest w ogóle wstyd prosić o pomoc, że to jest w ogóle wstyd prosić o sesję, o jakąś rozmowę z drugim człowiekiem, o to, żeby ktoś wysłuchał, a nawet wstydem jest to, żeby się podzielić swoimi problemami, swoim życiem, swoim strachem, z tym, co wiemy, że być może robimy nie tak, a nawet w taki sposób, że to nie jest dobre, to nam nie służy naszym bliskim, a mimo wszystko to robimy. I właśnie ja tymi wszystkimi ścieżkami sama najpierw chciałam to wszystko w sobie jakoś naprawiać, ale przyszedł taki moment w moim życiu, że ja doszłam do takiej świadomości, że czas poprosić o wsparcie drugiego człowieka, który poukłada trochę ten umysł, który w jakiś sposób to, w czym ja tylko siedzę, w jakiś sposób to wytłumaczy, w czym ja siedzę, co się ze mną dzieje, czy to jest dobre, czy ja bardzo krytykując siebie, będąc tylko ze sobą, czy to jest okej. Bo ja tak robiłam właśnie, że zawaliłam coś, emocjonalnie mnie poniosło, w jakiś sposób coś zrobiłam, wiedziałam, że to jest złe, ale tak bardzo mocno siebie krytykowałam, że tylko widziałam jakby w sobie taki jakiś wewnętrzny problem i jeszcze bardziej się pogłębiałam w tym stanie, jaka jestem beznadziejna. I choć gdzieś z boku jakby wiedziałam, że tak nie jest, to jednak potrzebowałam to usłyszeć od drugiego człowieka, że ze mną jest wszystko w porządku i że potrzeba na pewne rzeczy pracy, pewnego poświęcenia czasu, jakiejś cierpliwości. I właśnie zacznę od tego, że wczoraj właśnie przeszliśmy z moim partnerem taką sesję i ta sesja w ogóle bardzo mocno otworzyła mi oczy, serce, w ogóle jakoś tak puściło wszystko z mojego ciała i mogłam powiedzieć, co czuję i samo już powiedzenie tego, co czuję, podzielenie się z drugim człowiekiem o moich właśnie trudnościach, o tym, jak ze sobą w jakiś sposób i walczę, i w jakiś sposób i pracuję, i w jakiś sposób chcę zmieniać, ale i też wpływać na innych i jak wiele rzeczy czuję, że mam do przepracowania, od razu mnie to jakoś tak uwolniło, a przy okazji mogłem zobaczyć siebie w relacji, bo to było spotkanie dla par. Mogłam zobaczyć to, gdzie ja czegoś nie rozumiem, gdzie ja jeszcze z czymś się nie potrafię zgodzić, zaakceptować. I fajnie jest, kiedy właśnie dostałam taki feedback nieoceniający w żaden sposób, tylko takie ciepłe
ciepłe słowa, które mnie przede wszystkim zbudowały i otworzyły mi trochę serce, że mam w ogóle dzisiaj ochotę przyjść do Was i mówić, bo coś tu się uwolniło, coś tu się uspokoiło, coś w jakiś sposób się ułożyło. Bo zobaczyłam, że wcale nie jestem jakimś takim złym człowiekiem, co sobie myślę o sobie, a myślę, że wielu z nas myśli o sobie, że jest złym, że jesteśmy złymi, że jesteśmy do niczego, że popełniamy ciągle jakieś błędy. A rozmowa i konsultacja z drugim człowiekiem pokazuje, że nie, ja właściwie idę w dobrym kierunku. Tylko pewne rzeczy potrzebuję przepracować. Pewne rzeczy potrzebujemy przepracować, żeby się dogadać na przykład, żeby pewne rzeczy porozumieć się w jakiś sposób bardziej szczery, otwarty, gdzieś zobaczyć w tym wszystkim siebie prawdziwego. I wczoraj ta sesja taka terapeutyczna bardzo mi pomogła w tym. I choć ja lubię pomagać innym ludziom i od zawsze to robię, odkąd ja weszłam na tą drogę duchową, to od 9 lat zawsze wspieram innych ludzi i mówię im, jak wiele mają dobrego i potrafię to wyciągnąć wprost. Natomiast u siebie tego nie widziałam i ta druga osoba, ona jest czasem potrzebna, żeby właśnie nam uświadomić, czy z nami wszystko w porządku, bo przez ostatni czas byłam w takiej ogromnej negatywności umysłu, że kompletnie zagubiłam gdzieś swoje wartości i gdzieś to wszystko zanikło przez chwilę. Ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje i dlaczego ten ból taki ogromny. No ból był każdego dnia wręcz. Tak mocny, taki ogromny brak akceptacji świata, życia, ludzi, niezrozumienie siebie, że to zaczęło mnie wręcz przytłaczać. I to był taki sygnał, że czas sięgnąć po jakieś wsparcie. I chcę powiedzieć, że przez jakiś czas wiele takich osób właśnie wrażliwych, bardzo takich delikatnych, którzy w jakiś sposób czują to życie, czują tych ludzi i wszystko na nich wpływa i wszystko w jakiś sposób działa na ich mózg, na ich ciało, na ich rozwój, to właśnie czasem warto sięgnąć po tą drugą osobę, która pozwoli nam jakoś poprostować te nasze triki myślowe, te nasze przekonania, te nasze schematy, te nasze traumy, w których jesteśmy, jakoś przynajmniej kilka słów, które w jakiś sposób wskażą nam kierunek, albo czy dobrze idziemy, czy nie błądzimy. A jeśli błądzimy, to na pewno wywnioskujemy z takiej rozmowy, gdzie błądzimy. I chcę nawołać do tego, że jeśli czujecie, że w jakimś momencie waszego życia już nie dajecie rady, to nie zwlekajcie, bo to nie wstyd. Wystarczy wejść w internet i poszukać odpowiedniego człowieka, z którym czujecie po twarzy, po oczach, że ta osoba, po doświadczeniach na przykład, zależy kto co lubi, czy ta osoba jest dla was i spotkać się i porozmawiać i dać się ponieść temu życiu właśnie i temu człowiekowi, niech nas jakoś poprowadzi. Taka sesja zawsze chce dobrze i ta sesja zawsze prowadzi ku temu, żeby nas zbudować, żeby nam dodać skrzydeł w ogóle. No i ja takie skrzydła dostałam wczoraj i dzielę się z wami, żebyście się nie wstydzili w jakimkolwiek jesteście czasie swojego życia. Jeśli oglądają mnie młodzi ludzie, a bardzo bym tego chciała, żeby oglądało mnie więcej młodych ludzi, nie tylko młodych, w ogóle oczywiście każdy człowiek, z każdym człowiekiem chce się dzielić, ale młody z tego względu, że nie zawsze do końca świadomy młody człowiek jest, że on potrzebuje tej pomocy, nie? Że potrzebuje tego wsparcia, a nawet wstydzi się dzielić swoim domem, swoimi problemami, a to nie ma sensu, nie ma powodu.
To znaczy, powód zawsze się znajdzie, bo jesteśmy tak wewnątrz czasem poturbowani, że nawet nie mamy siły, żeby zwrócić się o pomoc. Ja to wiem, bo ja też byłam teraz ostatnio przez taki czas w takim właśnie, że ja nawet nie miałam siły, żeby podzielić się, żeby rozmawiać z kimś. Nie chciałam się otworzyć, kompletnie zblokowana tutaj gdzieś wewnętrznie. Jak trochę człowiek wykona jakieś prace jeszcze ze sobą, albo tak nas przypili mocno, tak nas przygwoździ, że wtedy mówimy nie, już dość. Więc chcę powiedzieć Wam, że jeśli czujecie, że już dość, to sięgnijcie po tą pomoc, bo ona daje naprawdę ogromne wsparcie. Rozmowa z drugim człowiekiem to jest też bardzo dobre lekarstwo i takie wsparcie, myślę, że przydatne w ogóle w naszym rozwoju. Ja chcę w jakiś sposób po prostu popracować wewnętrznie ze sobą, nie skupiać się na robieniu czegoś na zewnątrz, tylko wyczyścić swoje wnętrze, nabrać siły do tego, żeby robić to, co kocham. Żeby mieć te skrzydła, żeby mieć w ogóle tą siłę do tego, żeby działać. A jak tu się poczyści, to automatycznie człowiek chce się dzielić ze światem, co się u niego stało, jak coś przepracować, jak coś zrobić. A ja czuję, że to jest właśnie moje powołanie, moja droga, żeby wspierać innych ludzi i do tego dążę. Zatem jeśli jesteście na takim etapie życia, że próbujecie różnych rzeczy, o których ja tu też nawet na kanale wspominałam, zacznijmy od tego, na przykład uwalnianie emocji. Dzieliłam się z Wami różnymi ludźmi w moich komentarzach, gdzie możecie sięgnąć po uwalnianie emocji. Na przykład są na YouTubie takie kanały, gdzie można sobie pouwalniać swoje emocje. To jest bardzo ważne, poznać swoje emocje, poznać też swoją przeszłość, co się wydarzyło, jakby spotkać się z nią. To jest też etap i u mnie ten etap był. Ja przez kilka lat leczyłam swoją przeszłość. Spotykałam się z domem rodzinnym kilkakrotnie, spotykałam się z tym bólem, który mi towarzyszył, z różnymi traumami, które w jakiś sposób leczyłam poprzez tą świadomość tego, że ja miałam coś takiego, jakby nie uciekałam. Następnie właśnie różnego rodzaju techniki właśnie uwalniania emocji. Zaczęłam przeglądać się swoim emocjom, widzieć je, co się ze mną dzieje w tej sytuacji, w tamtej, kiedy już jest czegoś za dużo, kiedy już jest czegoś za mało, na przykład w relacji, kiedy coś nam nie pasuje i widzimy, że czegoś jest za dużo, czasem się ewakuować w jakiś sposób i pobyć ze sobą, pobyć z drugim człowiekiem, niech ktoś nas wesprze, że z czymś sobie nie radzimy, że nie umiemy z czymś się komunikować, że kontrola jest silna, że strach o życie, o przyszłość, o w ogóle danie kroku do przodu, nie? O rozwijanie swoich pasji, bo czasem tak jesteśmy mocno poturbowani wewnątrz, że my nie mamy siły nawet na tą swoją pasję, że my nie mamy siły zmieniać pracy, że my nie mamy siły być ze sobą blisko, a właśnie do tego potrzeba tego oczyszczenia wewnętrznego. I właśnie ta technika pracy z emocjami, uwalniania tych emocji, czyli bycie z tymi emocjami w momencie, kiedy one przychodzą, jest też przede wszystkim fajnym sposobem na to i techniką do tego, żeby nauczyć się rozumieć siebie i swoje emocje. Ale nie tylko to. Ja chcę powiedzieć, żeby rozwinąć się i żeby zmienić swój sposób myślenia, patrzenia na świat, na ludzi, to wiele czynników na to wpływa. I nie tylko właśnie technika uwalniania, czy spotkanie z drugim człowiekiem, ale też ja uważam, że medytacja. I tutaj chcę powiedzieć właśnie, że ja od wielu lat medytuję ze słuchawkami na początku, z różnymi afirmacje różne robię, różne rzeczy, które najpierw trochę poukładały mi zaczęły jakby trochę pozytywnymi rzeczami wpływać na ten mój umysł, który był bardzo negatywny i który wciąż jest, natomiast to się zmienia i ja myślę, że to przez wiele lat się zmienia, to nie jest od razu, tylko to się przez wiele lat zmienia. I ja medytacji takiej prawdziwej nigdy nie robiłam. Ja wiele razy wchodziłam w głębokie stany sama
I czułam, że ja wchodzę w te głębokie stany, potrafiłam się odizolować od świata, być sama ze sobą, naprawdę bardzo też długo i medytować intensywnie bardzo. I to mnie wspierało i to mi dawało ogromne takie drzwi do tego, żebym mogła się wyciszyć wewnątrz, ale też troszkę wchodziłam ze skrajności w skrajność, wchodziłam za mocno w tą medytację, a nie byłam połączona ze światem zewnętrznym, czyli z ludźmi, z tym, co nas spotyka, z tym, co się dzieje, jakieś sytuacje, problemy. Ja od tego uciekałam poprzez medytację. I też dopiero po jakimś czasie, to znaczy teraz dopiero to widzę, że to potrzeba i medytację, i połączenie ze światem, z drugim człowiekiem, żeby móc wzrastać, żeby móc się zmieniać. Potrzeba też doświadczeń, potrzeba też trudnych rzeczy, żeby pewne rzeczy przerobić, żeby w pewnym momencie zrozumieć, już nie chcę, już mnie to za bardzo boli i sięgam dalej po jakieś kolejne wsparcie, żeby wyjść już na przykład z powtarzania ciągle tych trudnych doświadczeń, które właśnie przychodzą do naszego życia. Bo też wspominałam o tym, że w momencie, kiedy czegoś się bardzo boimy, to przyjdzie do naszego życia. Tak, i to przychodzi. I to tak nas poturbuje, i to tak nas pokopie, że w pewnym momencie ból jest tak silny, i że już nie dajemy rady i szukamy dalej pomocy. I u mnie właśnie tą pomocą, prócz tych uwalniania emocji, było właśnie wsparcie drugiego człowieka, bo możemy uwalniać i wspierać się, żeby wzrastać. I ta medytacja, wracając do tej medytacji, jestem właśnie teraz na Sri Lance, jak wiecie, i lubię szukać takich miejsc i przebywać z ludźmi, którzy mogą w jakiś sposób wpłynąć na mój rozwój obecnie, bo ja tego potrzebuję. Ja potrzebuję jakby wsparcia od drugiego człowieka. I to nie musi być też psychoterapeuta, ale człowiek po prostu, który ma jakieś inne doświadczenia, którymi my się interesujemy i które wspiera nasze ciało i nasz umysł. I tutaj dla mnie z pomocą przyszedł właśnie chwilkę, moment. Przejeżdżał jakiś samochód taki z głośną muzyczką. No dobrze, więc u mnie tam ta medytacja właśnie, to spotkanie z tym człowiekiem, właśnie był to mnich buddyjski i fajnie było pojechać do takiej prawdziwej świątyni, gdzie ci mnisi, oni biorą turystów do specjalnych pokoi i tam wytłumaczą, o co w tym wszystkim chodzi, w jaki sposób oni to praktykują, jak robić i w jaki sposób wchodzić w te stany medytacyjne. I na przykład pierwszy raz, kiedy poszliśmy, właśnie bardzo dużo wytłumaczył nam ten człowiek, po co to wszystko jest, nie? Jak to robić właśnie, że krok po kroku, małymi kroczkami, żeby nie robić wszystkiego od razu. I pierwsze takie spotkanie to była taka mantra, którą on śpiewał, a wytłumaczył nam każde słowo, o co chodzi w tej mantrze, a następnie kazał nam to, jakby on to śpiewał i powtarzał, a my jakby w myślach byliśmy w tym, co on powtarzał, i to było właśnie o głębokiej takiej miłości do siebie, ta medytacja, jakby przyjęcie tego, co jest, ale też, żeby więcej weszło w nas tej miłości, tego dobra, tego ciepła, żeby uwolnić się od wszelkiego rodzaju, nie wiem, zazdrości, agresji, od mentalnych różnych takich rzeczy, które nas bombardują w głowie, nasze myśli, od fizycznych problemów, jakichś takich bóli różnych fizycznych, cierpienia ciała, właśnie od różnych negatywnych słów, które płyną w naszej głowie. Więc ta mantra właśnie tak wyglądała i my powtarzaliśmy to. Ja po tej mantrze, muszę przyznać, poczułam ogromną złość, bo to jakby ja to tak widzę, ale może tak nie jest, ale ja to tak widzę, że w momencie, kiedy mamy dużo negatywności, jakby wypłukujemy poprzez te pozytywne rzeczy, to te złe one wychodzą, te negatywne myśli wychodzą i ta złość, ona po prostu jest w naszym ciele i my to wtedy możemy przez jakiś czas odczuwać ten negatywizm, tą złość. Jeszcze bardziej, ale po całym dniu to przeszło. Kolejnego razu, kiedy pojechaliśmy,
ponownie wytłumaczył nam, na czym polega kolejna medytacja polegała i to była medytacja właśnie na oddech. I muszę przyznać, że nigdy wcześniej nie miałam tak głębokiej medytacji. Tak to rzeczywiście było w takim miejscu, w którym czuć tą energię medytacji, czuć tą energię w ogóle takiej modlitwy wewnętrznej, takiego spotkania ze sobą, bo wszyscy tam to praktykowali, jakby ta energia się skumulowała i to było takie mocniejsze. I też prowadzenie drugiego człowieka pomaga w ogóle wejść w siebie głębiej. I ta medytacja polegała właśnie na oddechu. On chciał, żebyśmy weszli w ten oddech, ale tylko w oddech, żeby nie myśleć, że oddycham, ale że oddychać. Bierzemy oddech do siebie i wypuszczamy. Bierzemy wdech i wydech. I cały czas jesteśmy w tym oddechu. Jesteśmy w tym oddech, wdech i wydech. I cały czas jesteśmy w tym. I w momencie, kiedy ja zaczęłam tak oddychać i weszłam w to głębiej, to widziałam te moje myśli wszystkie. I z powrotem od tych myśli wracałam do tego oddechu. I czułam, jak przez nozdrza wchodzi powietrze i wychodzi. Ten oddech ma być naturalny, ale po jakimś czasie widzę, że ten oddech po prostu się wydłuża. Wtedy głębiej możemy wejść. U mnie tak to było. I on się wydłużał. Wchodziłam i wychodziłam. Poczułam nie dość, że ogromny spokój wewnątrz, to kiedy te myśli ja już widziałam i mogłam je jakby kontrolować, wiedziałam, że one po prostu są, a ja mam na moje życie ogromny wpływ. I to było tylko 5-10 minut. I on też powiedział, żeby praktykować to małymi krokami. On tak fajnie mówił, little by little, czyli 5 minut, kolejnego dnia 10, kolejnego dnia 15, kolejnego 20 i możemy na zmianę, tak 5, 10, 15, 20 i coraz dalej. Jeśli umiemy później siedzieć pół godziny oddychając, zobaczymy, jaka ogromna poprawa jest w naszym ciele. Oczywiście wróciłam do domu i trochę trudniej jest się skupić, ale też mieszkam tutaj w takim dość hałaśliwym miejscu, w sensie, że jest droga i jeżdżą ciągle samochody, ale to też jest dobre do praktykowania z tego względu, że żeby nauczyć się też w chaosie jakoś reagować, jakoś działać, funkcjonować i umieć wchodzić w te stany medytacyjne. Ale on też powiedział, w momencie, kiedy idziesz, skup się na swoich stopach. W momencie, kiedy wstajesz, skup się na swoim wstawaniu. W momencie, kiedy coś robisz, skup się na tej czynności. A ile razy tak jest, że robimy coś i jesteśmy w głowie, w myślach, bo ja mam tak ciągle. Ale to jest czas, tak jak on powiedział, to są lata praktyki i mówi, że za każdym razem jest coraz lepiej. I on po prostu wchodził w ten stan oddechu, o tak. Więc cudowna praktyka i bardzo, bardzo pomocna właśnie. I to są te 3 rzeczy. Mantra, możecie napisać Loving Kindness mantra. Znajdziecie te słowa, które są, możecie sobie je powtarzać, możecie sobie je nagrać. Kolejną rzeczą jest oddech. Popróbujcie wchodzić w ten oddech, popróbujcie wchodzić tylko w ten oddech, żeby tylko ten oddech, ta czynność oddechu, nic więcej, tylko oddycham. I obecność w każdej rzeczy, której robicie, nie? Czyli robisz coś fizycznie, skup się na tym przez chwilę, dzień po dniu, małymi krokami, 5, 10, 15 minut. Jeśli prowadzisz samochód, skup się na prowadzeniu auta, na tym, co się dzieje na drodze, na wewnętrznym połączeniu ciała ze sobą, z otoczeniem, żeby być bardziej świadomym, żeby być bardziej otwartym, bardziej takim, być w obecności, jakby żeby ten umysł był w takim stanie trzeźwości, żeby nie, bo my za dużo myślimy po prostu, my za dużo myślimy, my coś robimy i my za dużo myślimy, nie jesteśmy uważni na dany moment, na danego człowieka, na daną sytuację, dlatego dzieją się w życiu różne rzeczy, takie jak wypadki samochodowe, bo my nie jesteśmy niestety w danym momencie w tu i teraz, tylko jesteśmy gdzieś w naszej głowie, w naszych emocjach, coś się wydarzyło, coś nas niepokoi i po prostu siedzimy w tej głowie, siedzimy, a życie się dzieje obok i my nie jesteśmy w tym życiu obecni. Ja to doświadczyłam właśnie podczas tej medytacji, dzielę się z Wami tym, że właśnie to wyciszenie, ono pozwala bardziej być w tym, że
jesteśmy, czujemy w danym momencie to, co się dzieje wokół nas i w nas przede wszystkim. Czujemy podłoże, na którym siedzimy, na którym stoimy. Czujemy, jak dotykamy kubek ziół i zaraz o tych ziołach powiem. No właśnie. I od razu przejdę właśnie do tych ziół. Piję takie zioła ajurwedyjskie i te zioła to jest niesamowite, że no, ja uważam, że w ogóle do takiego rozwoju świadomości, pogłębiania jest również potrzebne to, co jemy, to w jaki sposób się odżywiamy, to w jaki sposób dbamy o swoje ciało też wewnątrz, ale też i na zewnątrz, o naszą skórę, pielęgnujemy nasze mięśnie, żeby one były rozluźnione. Ale zacznę też od tych ziół, znaczy kontynuując ten temat tych ziół, to te zioła, potrzebowałam takich ziół na zbalansowanie mojego ciała i te zioła ajurwedyjskie tutaj na Sri Lance, one są przede wszystkim produkowane tu na miejscu, one zbierane są tutaj właśnie na Sri Lance i są w naturalny sposób, bez żadnych substancji chemicznych, robione w formach tabletki, różnego rodzaju syropów, różnych rodzajów herbatek. I tu mam taką herbatkę, już mi się kończy, ale mam też drugie opakowanie. Herbatka ziołowa, którą piję, mam pić przez ten miesiąc. Tabletki, które są w takiej postaci takiego pieprzu czarnego. To są zioła i one pachną kompletnie jak zioła. Ja mam je przyjmować 2 razy dziennie po 2 tabletki i wszelkiego rodzaju takie syropy, które nawet nie ma tutaj za bardzo nazwy tego syropu, nie ma, bo dlatego, że to są, oni za bardzo nie chcą się dzielić światem, jak to jest wszystko produkowane, ale Sri Lanka jest bardzo dobrym producentem, ale też i Indie. Natomiast tu na Sri Lance jakoś jesteśmy teraz dłużej i mieliśmy okazję pójść do doktora ajurwedyjskiego i z tym doktorem przegadać właśnie na temat naszego zdrowia, tego, czego potrzebujemy, aby zbalansować na przykład to ciało, nasze emocje. Ja nie wiem, czy ja widzę jakąś poprawę, bo dopiero biorę od 2 tygodni te zioła, ale już samo to, że robię jakąś czynność dbania o siebie, już mnie to w jakiś sposób wspiera, że ja coś robię dla siebie, nie? Że ja w jakiś sposób o siebie dbam, że przyjmuję te zioła, przyjmuję. I to nawet smakuje fajnie i przyjmuję i na razie nie wiem, nie widzę jakichś wielkich rezultatów, ale pod koniec miesiąca będę miała okazję zobaczyć, jak to u mnie działa i czy to w ogóle w jakiś sposób u mnie działa. W każdym bądź razie wierzę w to i uwielbiam w ogóle te wszystkie kremy, balsamiki takie mentalowe, eukaliptusowe, one na ból głowy są bardzo dobre i tutaj są w niewielkiej cenie, można kupić coś takiego. Więc zioła, też jedzenie. Jedzenie też naprawdę wspomaga. Odkąd przestałam jeść ciężko mąkę, oczywiście zdarza mi się, ale nie jem tego regularnie, tak jak jadłam kiedyś. Nie jem mięsa, o czym też tu wspominałam. Nie piję alkoholu, bo w pewnym momencie stwierdziłam, że alkoholizm mi do niczego nie potrzebny. Nie potrzebuję jakby zalewać swoich emocji, tylko chcę z nimi przeżyć, chcę z nimi być. Nie biorę też środków farmaceutycznych, wszelkiego rodzaju jakichś tam leków chemicznych, bo mi szkoda mojego ciała, bo w momencie, kiedy pojawia się, ja uważam też, że w momencie, kiedy pojawia się w moim ciele jakiś ból, to znaczy, że coś tam się dzieje takiego, na co ja mam zwrócić uwagę, gdzieś zadbać o siebie bardziej fizycznie, wyspać się, pomedytować, pójść na masaż, niech ktoś mi da jakiś, nie wiem, pójść na spacer do przyrody, do natury, o czym też wspominałam. Przyroda, natura to jest niesamowite, w ogóle pozwala być głębiej w sobie i rozumieć siebie, emocje, czego nam potrzeba. I to też polecam. Wszelka aktywność na świeżym powietrzu to jest też niesamowite. I ja do tego nawołuję, bo mi to wszystko pomaga. I chcę powiedzieć właśnie, że z tych moich wszelkich trudnych rzeczy, z tej przeszłości naprawdę trudnej, naprawdę poturbowana byłam. Wrażliwy człowiek, który miał skorupę, nie miał w ogóle dojścia do swojego ciała i swoich emocji, do swojego bólu, który był tak rozwalający, tak silny. Ja się bardzo bałam tego bólu, wejść w niego. Spięty brzuch bardzo mocno. Wiecie, i to wszystko
To wszystko są przekonania, wszystko są traumy, niezrozumienie, to jest nieświadomość naszego poprzez umysł tych wszystkich rzeczy, co się dzieje wokół, co się dzieje z nami. I to między innymi małymi krokami, jak się wejdzie w siebie i te wszystkie techniki, te wszystkie rzeczy robić po trochu. To, co nam w danym momencie pasuje, po prostu to robić i to bardzo pomaga właśnie w budowaniu siebie. I to jest proces i to są lata. Wspomniałam o zioma, ale też yoga. Słuchajcie, ja dawno nie robiłam jogi, dzisiaj wróciłam rano i zaczęłam robić jogę. Och, jak mi było ciężko, jaka złość w środku, że ból tych mięśni. One były bardzo spięte. No wiecie, podróże, zmiana ciągle miejsc, nowe środowisko, szukanie sobie takiego miejsca, gdzie mogę znaleźć tą przestrzeń, żeby poćwiczyć, żeby coś ze sobą zrobić. Czasem jest trudne i żeby zrobić taką dobrą jogę, to potrzeba trochę czasu, trochę skupienia, trochę uwagi na to wszystko. Zatem tak, yoga, ćwiczenie ciała, ono rozluźnia te wszystkie mięśnie. Łatwiej pozbyć się bóli, pleców, karku, szyi. Łatwiej pozbyć się bóli wszelkich, głowy na przykład, nie? Poprzez właśnie rozciąganie swojego ciała. Ale też masaż, muszę powiedzieć, że jest naprawdę cudowny i tutaj ajurwedyjski jest naprawdę robiony fajnym sposobem, który naprawdę rozluźnia, jeśli trafi się na dobrego człowieka. I to wszystko trzeba ze sobą połączyć i zobaczyć, co mi pomaga, co mnie wspiera i co daje mi przestrzeń do tego, żebym mogła żyć dalej. Bo ja robiłam to wszystko oprócz spotkania z drugim człowiekiem, oprócz na przykład jakiejś psychoterapii albo rozmowy w ogóle psychologicznej, jakiejś konsultacji, bo czasem nie potrzeba tej psychoterapii nie wiadomo jak długo, zależy jaki masz problem. Czasem potrzeba dłużej, ale to sam musisz ocenić, ta osoba już Ci pomoże zrozumieć też, czy jeszcze potrzebujesz, czy jeszcze nie potrzebujesz, ale i Ty będziesz wiedzieć po pierwszym spotkaniu, czy jeszcze potrzebujesz, czy chcesz. Ja wiem, że to teraz będzie przez jakiś czas na pewno częścią mojego życia, że ja będę się wspierać z drugim człowiekiem, abym mogła siebie bardziej jeszcze zbudować, poprostować różne rzeczy, żebym tą zasłonę taką dymną, którą mam poprzez te przekonania, blokady wewnętrzne, strachy, lęki, których mam bardzo dużo, żeby to wszystko małymi krokami odpadało. I wiem, że jestem też na takim etapie życia, że to się teraz dzieje. To jest bardzo intensywne, to się dzieje, zmienia się wszystko wewnątrz mnie, zmienia się też relacja, bo to wszystko wpływa też na relacje, ale też widzę, że poprzez większą otwartość, większe uwolnienie w ciele różnych blokad, ma się większą chęć wyjść do świata ze swoimi różnymi pięknymi rzeczami, które mamy i którymi chcemy dzielić i jesteśmy bardziej wtedy otwarci na to, żeby robić coś dla innych. Przy okazji zarabiamy na tym i żyjemy właśnie ze swojej pasji, z tego co robimy. Więc kochani, to wszystko mówię Wam po to, żebyście Wy zaczerpnęli tyle, ile chcecie. A na koniec jeszcze mam taką mantrę. Jest przepiękna. Ona od niedawna o tej mantrze wiem i włączam ją sobie. I ta mantra płynie ogromna miłość i ciepło. To jest właśnie mantra, która daje człowiekowi takie ukojenie gdzieś wewnątrz. Już samo słuchanie i ta muzyka buddyjska, ona wpływa na nas bardzo, bardzo tak relaksacyjnie. Ta mantra, ja tutaj korzystając z mojego notatnika, ona się nazywa Om Mani Padme Hung i ja tam napiszę Wam pod spodem. I ta mantra jest znana jako król wszystkich mantr i jest to mantra, która w najbardziej skuteczny sposób usuwa zasłony umysłu, czyli te wszystkie nasze takie wewnętrzne myśli, co sobie myślimy o czymś, myślimy, a nie widzimy tego, jakim jest. I za każdym razem, kiedy ją powtarzamy, właśnie ściągamy blokady z naszego umysłu i rozpuszczamy negatywność.
I ta mantra właśnie, każde słowo coś znaczy. To nie jest tak, że my wypowiadamy słowa i one nie mają jakiegoś znaczenia. Oczywiście to są tylko słowa, ale to my nadajemy znaczenie tym słowom i to my nadajemy jakby sposób, w jaki my chcemy myśleć o tym, co śpiewamy, co mówimy. Włączcie sobie tą mantrę, jakby macie ochotę i zobaczycie, jak to na Was wpływa. Podzielcie się w komentarzach. A jeszcze powiem Wam właśnie, że każdy z tych słów coś oznacza. Zatem Om symbolizuje szczodrość, która jest jako skutek karmiczny i przynosi bogactwo. Ma wskazuje na pełen znaczenia styl życia, który pozwala nam przeżywać świat w dobry i przyjemny sposób. Ni ma związek z cierpliwością, przez którą rozumiana jest głównie unikanie gniewu, co pozwoli nam być milszymi ludźmi i jako karmiczny skutek da nam urodę. No, bo jeśli jesteśmy milsi, uśmiechamy się więcej, to i stajemy się piękniejsi na zewnątrz. P wyraża pełen radości wysiłek, co w przyszłości pozwoli nam być silnymi. Me reprezentuje medytację. Poprzez nią uczymy się spoczywać w sobie, być stabilnym i doświadczać spokoju. Hang oznacza rozumienie tego, jakimi rzeczy są naprawdę. Dzięki temu stajemy się właśnie wolni od tych wszystkich dymnych zasłon. O, kochani, tyle. Ja mam nadzieję, że coś wyciągniecie z tego filmu. Proszę, dzielcie się komentarzami. Z ogromną miłością dla Was, bo wiem, jak to jest trudno przejść przez te wszystkie blokady umysłu, strachu, lęku, złości, agresji. Ale ja chcę dzielić się z Wami tym, co ja przeżywam, po to, żebyście Wy mogli zmieniać w sobie rzeczy na lepsze, czuć się ze sobą lepiej przede wszystkim, akceptować ból, który przychodzi, bo będzie przychodził, i akceptować swoją drogę, swoje życie, podejmować decyzje ze spokojem. Niech to życie się wydarzy ze spokojem i z głębszą miłością. To tyle. Pozdrawiam cieplutko. Proszę, subskrybujcie mój kanał, jeśli macie ochotę. Zostawcie komentarz, jeśli jest to dla Was wspierające. Jeśli są osoby, które będą potrzebowały wsparcia, zapraszam. Może wspólnie możemy coś razem zdziałać i przejść przez jakieś trudności w Waszym życiu. To tyle. Buziaki, trzymajcie się. Hej!